Dobry, dobry, witam was. Witamy Ciebie, witamy całą naszą rodzinkę. Zapraszamy na bajeczki o dziwnej i dzikiej treści. Z soczkiem z gumi jagód oczywiście na czele. Tak. Witają Was wszystkie postacie bajkowe. Nie muszę A plastycznie więc Smok zaprosić. Wawelski, Smok Wawelski. Co tam jeszcze było? Wybiła z rytmu cała godzina smerfów. Oczywiście gumisie, które mają już nazbierane pełne koszyczki gumijagód, bo będą robić soczek. Ten Gucio i Cezar jeszcze też przybyli dzisiaj. Jeszcze Pat i Mat idą. Będą te No i krały marzyć. najważniejsi nasi najważniejsi Żwirek i Muchomorek, bo to są bajeczki z mchu i paproci. A tu witam jeszcze papa Smer, koło smerfetki siedzi i będzie słuchał tych bajeczek. A Pat i Mat przyjdą ważyć ten sok z jagód. A sok z gumijagód też musisz pokazać, widzisz, patrz. Pokazało. Jeszcze raz. No. Jeszcze mi go wypiją. Ej, No tak, świat się kręci, idziemy naprzód. A więc po tych wstępach teraz będą wiadomości, jak to odszyfruję, co tam napisałam. takim drobnym maczkiem to wątpię. Spoko, spoko. I tak, chciałam powiedzieć tak. Teraz znajdujemy się, zaraz to później tam wam będę czytała, ale jesteśmy po środku i mamy z góry, no idą rozbłyski, burze geomagnetyczne i tak dalej, a z dołu Schumann szaleje. A my jesteśmy w środku. Także wiecie, co to się dzieje? Ja wam później to poczytam, bo to jest tam w materiałach, bo nie tylko zajmuję się wiadomościami, ale idę też w te energię, co się dzieje tam, jak to oddziaływuje na ludzi i co się, no i jak to się dzieje i jakie są przyczyny, mniej więcej. A najpierw chciałam przedstawić naszą ochronę. Jedną z ochron to kubity królewskie. Są to bransoletki, ale jest to bardzo stara, antyczna technologia. Tu mam. Pochodzi ze starożytnego Egiptu. Kubity są wykonane z czystej miedzi. Mamy 3 rodzaje, jedne pokryte złotem, drugie platyną, trzecie rutenem. Miedź jest czysta i wysokiej jakości. Zapięcie jest wykonane całkowicie ze srebra. Kubity harmonizują naszą energię całego naszego ciała, dzięki czemu ta energia nasza jest cały czas na jednym poziomie i to jest właśnie ważne. Wyrównana, pomagają również wzmacniać naszą aurę na różnego rodzaju bodźce. Co tam się stało? Koty. Kubit królewski pochodzi z piramidy w Gizie. Tam go znaleziono. Ta technologia nie zakłóca innych technologii, które mamy, na przykład absorbery i tym podobnie. Wokół tego pierścienia wytwarza się pole. Na zdjęciu widać skręcony wir pola toksyjnego, który wytwarza się wokół tego pierścienia i nas wzmacnia. Kubit królewski odpowiedzialny jest głównie za wzmocnienie naszego pola energetycznego, czyli całe nasze pole energetyczne zostaje zharmonizowane, ale również wzmocnione. Zauważono, że u ludzi, którzy tego używają, poprawia się nastrój. Ma również bezpośredni wpływ na wszystkie czakry w naszym organizmie. Również bardzo dobrze czyści nam tutaj wszystkie struktury eteryczne, mentalne, świadomości i duchowe. Ponieważ kiedy tutaj znajdują się jakieś zanieczyszczenia naszej podświadomości,
bardzo często blokują nas przed życiem. Na przykład, jeżeli mamy jakieś założone blokady. Kubit królewski zajmuje się oczyszczaniem tych wszystkich struktur. Wzmacnia nasze meridiany, dlatego przepływ energii jest dużo lepszy w całym organizmie. Kubity bardzo często wzmacniają naszą intuicję, naszą świadomość, jasnowidzenie, przewidywanie jakichś rzeczy. Prorocze sny, bo wiadomo, że całe nasze połączenie z naturą jest zakłócone przez zanieczyszczone pole elektromagnetyczne i także fale radiowe. Kubity nie trzeba oczyszczać, bo wszystkie złe energie, które by się go chciały uczepić, zostają zneutralizowane przez tą wirującą energię, czyli ten wir toksyjny. Kubity również oczyszczają nas z negatywnych energii, ale nie tylko i wyłącznie nas, ale również wodę, powietrze, które jest wokół. Kubity są zrobione na zasadzie świętej geometrii. Każda długość kubitu ma odpowiednią ilość megaherców. Kubit królewski posiada częstotliwość 144 MHz. Jest to częstotliwość bardzo przyjazna dla nas i mocno nas wspomaga. Oczyszcza ludzi i zwierzęta z negatywnych energii oraz rośliny. Neutralizuje szkodliwe działanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych, geopatycznych, ale także radiowych, jak na przykład Wi-Fi, telefony, maszty, tego typu rzeczy. Dzięki kubitom rzeczy, które sobie wizualizujemy, materializują się o wiele szybciej, bo on wzmacnia naszą energię. Tak. Ja się bez tego kubitu już nie rozstaję. On cały czas Też nie, cały czas wisi tutaj. nie zdejmuję go. No my też nie. U nas też, widzisz, tylko cały dzień noszę, dzień i noc i jeszcze dodatkowy ten, nie? No ja tak samo to to i to wszystko razem. Monika też cały czas nosi, nawet jak jedzie do roboty tam do tych kuli, to też nie zdejmuje cały czas, tylko do spania ten na szyja zdejmuje, no bo on jest sztywny, nie? No to do spania się nie nadaje za bardzo, ale ten na ręce to cały czas mamy. Jest kurczę tyle energii, naprawdę to jest coś niesamowitego, odkąd to jest. Jeszcze tylko wynalazek trzeba. Kot mi całe wiadro z żarciem wysypał. Te puszki, wszystko, ten twój. To nie z tego znany. Jeszcze tylko trzeba jakieś urządzenie, żeby czas wydłużało. No właśnie się teraz skraca czas. Tego czasu on tak zasuwa. No, tak. To by było jeszcze fajnie. Jakby to tak szybko nie przelatywało wszystko. No. Ale naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych kubitów i śmiało mogę je polecić tutaj wszystkim. Żeście sobie wzięli, bo próbowali naprawdę super fajna opcja. Mega. Udało się. No i pod prysznicem on jest ze mną, ja go nie zdejmuję. Nie ściągam do kąpieli, co tu się ma zepsuć w nim? Przecież tu nie ma szans, żeby się cokolwiek miało zepsuć. Tutaj nie ma nic, żadnej elektroniki, ani nic z tego, no to jest... Po prostu idę się kąpię, w tym robię wszystko. W akwarium magnetykę wkładam razem z tym do środka. Nic się nie dzieje. Wszystko jest ok. Także, jak Was, moi drodzy, interesują kubity, to zerknijcie sobie w opis tego filmu. Tam macie linka do tego, wszystko. Macie też kod zniżkowy aż 30%, bo to tylko dla Was on tutaj jest. Jak ktoś sobie wejdzie, kto mnie nie ogląda, no to niestety, ale musi więcej zapłacić, bo te 30% więcej musi zapłacić. Dla Was specjalnie 30% aż u tustu tu jest. No, bo tak to po prostu zrobiliśmy, żeby dla Was tak było. Żebyście nie musieli aż tyle płacić. Maksymalnie ile się udało, obniżyło się tą cenę dla Was, no i to wyszło 30%. To jest 1/3. Nie? Tak. Dobrze. Teraz przechodzimy do kącika uśmiechu. Rozmawiają dwie serdeczne przyjaciółki. Jak Ci się podobało moje zdjęcie? Świetnie. Właśnie tak powinnaś wyglądać. Na tym zdjęciu jestem zupełnie niepodobna do siebie, więc powinnaś być wdzięczna fotografowi.
Dwie kobiety rozmawiają na targu. Dlaczego ten łosoś taki drogi? Kochana, łosoś nie jest drogi, to ty kiepsko za mąż wyszłaś. O Boże. Jeszcze jeden. Żona przegląda prasę kobiecą i nagle z przerażeniem biegnie do męża. Kochanie, czy wiesz, ile trzeba biegać, żeby spalić jednego pączka? Mąż leniwie odrywa wzrok od telewizora i mówi: a po jakiego diabła palić pączki? O Boże, Boże. No, do córki przychodzi chłopak. Już parę razy był. I mama cały czas bardzo zaciekawiona, co oni tam właściwie robią za tymi zamkniętymi drzwiami. Pewnego razu w końcu nie wytrzymała, idzie, zagląda przez tę dziurkę od klucza do środka, patrzy, a tam siedzi jej córka, obok chłopak i siedzą i się modlą. Cały czas się modlą. No to otwiera w końcu te drzwi i mówi: o, jacy wy jesteście kochani, tak ładnie się modlicie. A o co się modlicie? O miesiączkę, mamo, o miesiączkę. Dobrze, teraz przedstawiamy tą sytuację, jaka jest na Słońcu i w ogóle energetyczna. Później będzie w drugiej części tego czytania. To jest od Stefana Byrnca. Aktualnie jesteśmy w trakcie ogromnej międzygwiezdnej przemiany, która całkowicie zmienia charakterystykę energetyczną nie tylko Ziemi i Słońca, ale całego Układu Słonecznego. Jest to proces, który albo już zachodzi, albo jest w trakcie realizacji. Istnieje odrobina niepewności, ale wiemy, że znajdujemy się na skraju naszego lokalnego obłoka w lokalnym ośrodku międzygwiezdnym. To strefa plazmy, która jest unikalna dla naszego regionu. Panuje tam stosunkowo niska gęstość i wysoka temperatura. Wkrótce wkroczymy w nową chmurę plazmy o nieznanych dotąd właściwościach. Podejrzewamy, że jest gęstsza. Nie znamy jednak temperatury i ogólnie rzecz biorąc, może to być ogromna zmiana dla całego naszego Układu Słonecznego, która może mieć miejsce właśnie teraz, w tym momencie. Jeśli między tymi chmurami istnieje strefa przejściowa, możemy znajdować się w jej środku. Istnieją dowody z przeszłości geologicznej sprzed 2-3 milionów lat, świadczące o tym, że targnęliśmy w rejony przestrzeni międzygwiezdnej, które były bardzo zimne i gęste i na tyle silne, że mogły ścisnąć heliosferę aż do wnętrza orbity Ziemi. W tych warunkach Ziemia była więc bezpośrednio wystawiona na działanie ośrodka międzygwiezdnego, zamiast być chroniona przez heliosferę Słońca. I istnieje pewien związek z masowymi wymiarami. Dlatego nie wiemy dokładnie, co się stanie, kiedy przejdziemy z naszej lokalnej chmury plazmy do tego, co nazywamy chmurą G. Czy dzieje się to teraz, czy też w ciągu najbliższych 2000 lat, ani jak będzie wyglądał ten proces. Nie znamy również cech charakterystycznych chmury G. Mogłoby to być więc dość podobne do lokalnej chmury, a co za tym idzie, nie należy się spodziewać aż tak dużych zmian energetycznych. Może mieć zupełnie inne właściwości plazmy niż nasz lokalny obłok. Sądzimy jednak, że będzie gęstszy, a to spowoduje większe ciśnienie kompresyjne w heliosferze. Rozmawiamy o tym,
co dzieje się energetycznie na Ziemi, poprzez obserwację znaczących wydarzeń geologicznych, aktywnych regionach geofizycznych aktywności słonecznej, rezonansach planetarnych, a nawet siłach kosmicznych. Mamy do czynienia z długoterminową zmianą, która właśnie się dokonuje. To nie jest kwestia jednego dnia roku, ani nawet 10 lat. To jest coś, co będzie się działo prawdopodobnie przez co najmniej 100 lat, jeśli nie dłużej. I wygląda na to, że nastąpi to niebawem, w ciągu najbliższych 2000 lat. Jednak astronomowie uważają również, że przejście z lokalnej chmury do obłoku G może następować właśnie teraz. Słońce emituje dużo promieniowania świetlnego, utrzymuje przyjemne ciepło na Ziemi. Jednak promienie świetlne obejmują całe spektrum od częstotliwości radiowych aż do częstotliwości jonizujących, takich jak skrajny ultrafiolet i promieniowanie rentgenowskie, i rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Rozpada się zgodnie z prawem odwrotnych kwadratów. Tak więc za każdym razem, gdy podwajasz dystans, jego siła spada 4-krotnie. Ogólnie rzecz biorąc, tworzy to wokół naszego Układu Słonecznego tarczę ochronną, znaną jako heliosfera. I to daje około 100 jednostek astronomicznych. W tej chwili mamy tylko 2 sondy poza heliosferą. To Voyager 1 i Voyager 2. Aktualnie są na skraju wyczerpania, ale udało im się przekazać nam pewne pomiary plazmy spoza heliosfery, w pewnym rodzaju strefie przejściowej między heliosferą a ośrodkiem międzygwiezdnym. Mamy także sondę New Horizons, która przeleciała obok Plutona i która, jeśli przetrwa następne 10, 20, 30 lat, dotrze także na skraj heliosfery. Niewiele wiemy o ośrodku międzygwiezdnym, choć dysponujemy innymi pomiarami oprócz Voyagera 1 i Voyagera 2. Nie tylko Słońce emituje promieniowanie świetlne, ale także każda gwiazda, a gwiazdy mają różne widma światła. Nasze Słońce emituje większość energii świetlnej w zakresie podczerwieni, światła widzialnego i ultrafioletu, ale część energii jest przesunięta w stronę światła o wyższej częstotliwości. Słońce emituje również w przestrzeń kosmiczną sporą ilość wiatru słonecznego, a wszystko to razem tworzy heliosferę. Heliosfera ma pole magnetyczne, które przekierowuje cząsteczki kosmiczne, oddalając je od naszego Układu Słonecznego. Mamy też kosmiczne cząsteczki, które spadają na Ziemię. Słońce toruje sobie drogę przez przestrzeń międzygwiezdną, a ono i wszystkie planety również poruszają się przez przestrzeń z prędkością około 220 km na sekundę. Z tego lokalnego obłoku, w którym się znajdujemy, do innego obłoku plazmy, znanego jako obłok G. Lokalny obłok to większa strefa w przestrzeni międzygwiezdnej, która ma specyficzne właściwości plazmy. Na ten proces wpływa nie tylko Słońce, ale przede wszystkim kilka gwiazd, których widmo świetlne jest przesunięte w stronę wyższych długości fal światła, takich jak promieniowanie rentgenowskie w zakresie ekstremalnego ultrafioletu, które tworzy strefę plazmy o wyższych wibracjach, ponieważ jest w stanie wyrywać elektrony z neutralnego wodoru, czyli zwykłego wodoru, który jest dodatnim protonem i ujemnym elektronem. Mają one znacznie większe promieniowanie ultrafioletowe i rentgenowskie, co powoduje większą jonizację, a co za tym idzie,
więcej plazmy, a w rezultacie znajdujemy się w tej stosunkowo gęstej, dość gorącej plazmie lokalnej chmury. Istnieją jednak inne strefy, w których inne gwiazdy wywierają swój wpływ, ponieważ każda gwiazda jest inna i występują tam skupiska gwiazd. W efekcie strefa jonizacji wokół gwiazdy ma określoną wielkość zależną od charakterystyki tej gwiazdy. Na skraju strefy znajduje się także powłoka, w której zachodzi interakcja pomiędzy specyficznymi charakterystykami plazmy tej silnie jonizującej sfery i innych silnie jonizujących sfer innych gwiazd lub gromad gwiazd. Już od jakiegoś czasu jesteśmy w tej lokalnej chmurze, a na przykład jeżeli chmura G jest bardzo zimna i gęsta, większość plazmy to plazma pyłowa, ponieważ wytwarza ona pył, który jest znacznie zimniejszy i gęstszy, co może spowodować kompresję heliosfery, gdyż lokalna chmura ma obecnie dość wysoką temperaturę, a co za tym idzie, jej gęstość jest dość niska. Tak więc moc wyjściowa naszej gwiazdy, którą można by określić jako średnią, jest na tyle duża, że może rozdzielić plazmę międzygwiezdną i utorować nam drogę bez większego bólu głowy. Ale jeśli otrzymamy naprawdę zimną, zakurzoną i ciemną plazmę obłoku G, może to spowodować rzeczywiste ścięcie heliosfery. Istnieją dowody sugerujące, że nastąpiło to w ciągu ostatnich 2–3 milionów lat temu i doprowadziło do tego, że heliosfera znalazła się bliżej Słońca w obrębie orbity Ziemi. Astronomowie od dłuższego czasu prowadzą obserwacje kosmosu. Tylko w ciągu ostatnich 50 lat poczyniliśmy ogromne postępy w zrozumieniu tego, co istnieje poza naszym Układem Słonecznym, dzięki obserwowaniu innych gwiazd, obszarów formowania się gwiazd, mgławic, obłoków, gazów i innych obiektów. Istnieją dowody na to, że masowe wymierania miały miejsce, gdy przechodziliśmy ze strefy niskiej gęstości powyżej ramienia spiralnego drogi mlecznej do strefy o wyższej gęstości, ponieważ miało miejsce więcej zdarzeń uderzających i tym podobnych. Wszystko ma swój logiczny sens, ponieważ teraz zamiast być chronionym przez heliosferę przed promieniowaniem kosmicznym, pole magnetyczne Ziemi przyjmowałoby całe to promieniowanie bezpośrednio. Szacuje się, że gęstość wodorów w tej lokalnej wstędze zimnych chmur wynosi około 3000 na centymetr sześcienny. Tymczasem nasza lokalna chmura ma obecnie bardzo niską gęstość plazmy. Mamy również chmurę Oortków otaczającą nasze Słońce. Nie mamy żadnych super bezpośrednich obserwacji na ten temat. Wszystkie te obiekty są zbyt słabe, aby udało się je teraz dostrzec. Widzimy jednak te komety długookresowe, które zbliżają się do naszego Układu Słonecznego. Istnieje teoria, że wszystkie one biorą swój początek w chmurze Oortków, która jest dość dużą strukturą mierzącą nawet 0,1 roku świetlnego średnicy. Dynamika plazmy w tej chwili ponownie sprawia, że lokalna chmura ma bardzo małą gęstość i dość wysoką temperaturę, ale z powodu wysokiej temperatury jest tak rozproszona.
Gdybyśmy nagle znaleźli się w zimnej, gęstszej plazmie, powiedzmy, że jest ona również wyjątkowo zapylona, mogłoby to naprawdę zakłócić ruch wielu obiektów w chmurze Oortków, która zasadniczo jest potężnym arsenałem rzeczy, których nie chcemy, aby uderzyły w Ziemię lub inne planety. Dzięki temu przejście z lokalnej chmury do chmury G mogłoby odbyć się praktycznie bez żadnych problemów, jeśli jego właściwości są w miarę podobne do właściwości lokalnej chmury. Ma to być również spory szok. W jaki sposób wpłynie to na chmurę Oortków? To również wielka niewiadoma. Mamy jeszcze większe struktury niż te, na przykład mamy lokalną bańkę, w której jest całe mnóstwo chmur plazmy. I tak wszystko we wszechświecie jest fraktalne. Nasza heliosfera jest chmurą plazmy, a potem jest lokalna chmura, w której się znajdujemy, a potem jest lokalna bańka, a potem jest galaktyka, a potem są gromady galaktyk i tak dalej. Ale znajdujemy się także w lokalnej bańce utworzonej przez znacznie większe światło, pochodzące od naprawdę dużych gwiazd i gromad gwiazd, na przykład Pleiades. Emitują bardzo silne wibracje świetlne. To są bardzo duże gwiazdy. Wpływają na ośrodek międzygwiezdny. W przestrzeni obecnie znajdujemy się w okresie maksimum słonecznego. Jest to szczyt 12-letniego cyklu aktywności słonecznej. Znajdujemy się również w okresie wielkiego maksimum słonecznego, czyli dłuższego okresu szczytowego aktywności gwiazdy. Rozpoczęło się to po ostatnim wielkim minimum słonecznym, które miało miejsce w XVII wieku i było współczesnym minimum. Minęło 300 lat, odkąd mieliśmy naprawdę silną aktywność słoneczną. Cykl słoneczny 25 kontynuuje tę tendencję. Ostatecznie będziemy świadkami kolejnego wielkiego minimum słonecznego. Nie wiemy, kiedy to nastąpi. W tym i przyszłym roku będziemy świadkami historycznych rezonansów planetarnych, które będą miały miejsce w związku z wielką koniunkcją Saturna i Neptuna. Mamy więc w tym momencie wiele na głowie, a pod tym wszystkim kryje się ta historyczna, gigantyczna zmiana w naszej międzygwiezdnej energii, polegająca na przejściu od specyficznych właściwości plazmy lokalnego obłoku do nowych i nieznanych właściwości plazmy obłoku G. A ponieważ jest to nasze międzygwiezdne medium, to jest to tak naprawdę energia tła, na której opiera się wszystko inne. Nie wiemy, jak zmieniająca się dynamika plazmy tych chmur wpływa bezpośrednio na Ziemię lub Słońce. Jest to bardzo, bardzo wielka niewiadoma, ale to może oznaczać, że wzrasta ilość docierających promieni kosmicznych. Może to oznaczać, że na przykład, jeśli przejdziemy do chmury o jeszcze niższej gęstości, heliosfera rozszerzy się jeszcze bardziej na zewnątrz, jak to zmienia energetykę Słońca i wiatru słonecznego. To jest wielkie pytanie i wielka niewiadoma. Istnieją pewne teorie mówiące o tym, że Słońce jest napędzane przez prądy elektryczne przepływające przez przestrzeń międzygwiezdną, zwane prądami Bechdelinger. Są to nadprzewodzące autostrady energii, które przesyłają energię w dół do biegunów Słońca i napędzają Słońce. To wszystko są wielkie niewiadome. Jak zmienia się heliosfera, jak wpływa to na naszą planetę
i jaki będzie miało wpływ na nasze pole magnetyczne. To wszystko jest niewiadome. Nie ma czym się martwić i denerwować. Wszystko będzie dobrze, ale to ciekawa sprawa, nad którą warto się zastanowić, szczególnie w kontekście tego, w jaki sposób energie tła, w których istniejemy, być może kierują ewolucję świadomości w naszym układzie słonecznym, a w szczególności tutaj na Ziemi. To było od Stefana Bernca. A teraz wam przeczytam o energiach, w jakich jesteśmy, od Hony C, która rozmawia z Bardem. To była szalona jazda, a mówią to w ostatnich kilku dniach. Więc w ten weekend przeszliście przez oś wielkiego, jeśli chodzi o energię. Poczułam, że niedzielny wieczór był dla mnie ogromnym wyzwaniem i spowodował niestrawność, problemy żołądkowe, drżenie, objawy przypominające grypę. Mieliśmy mnóstwo tego typu rzeczy, ponieważ ciało próbowało pozbyć się wszystkich tych programów, a częstotliwość wypychała je z ciała. I to był cały ten tydzień taki. A jak będzie dalej, to nie wiadomo. Mieliśmy też przykłady szalonych zachowań. Jesteśmy między kosmicznymi, słonecznymi błyskami Słońca, a rezonansem Matki Gai i ludzkim rezonansem. Mamy to i z góry, i z dołu. My jesteśmy w środku i wszystko się dzieje, więc widzieliśmy ludzi szalejących. Widzieliśmy ludzi, którzy odbierali sobie życie. Widzieliśmy szalone zachowania i ludzi zupełnie do nich niepodobnych. W sobotę i niedzielę ludzie podejmowali decyzje, których nigdy by nie podjęli. I to również przeszło na poniedziałek. A na dodatek od niedzieli do poniedziałku działo się na świecie mnóstwo wspaniałych rzeczy, które ujawniają prawdę. A oprócz tego ludzie próbują sobie wbić to do głowy. Dostrajasz serce, szczególnie serce i czakrę mocy. Jeśli ktoś miał na przykład problemy żołądkowe, wzdęcia, stare dusze i nasiona gwiazd na innym czacie sygnałowym pytali, co się dzieje. Szczególnie dokuczały im silne bóle głowy i dzwonienie w uszach. No tak, bo jesteśmy pomiędzy Ziemią a Słońcem. Rezonans Schumana i promieniowanie i burze słoneczne i geomagnetyczne. Sorry. Ja miałam takie coś, co mogę powiedzieć też 2 razy taki ból głowy dziwny. Bo tu naraz jakby był usadowiony w tej części, jakby coś. Taki, że musiałam się chwycić. A później mnie 2 dni, ale nie po kolei, bolała głowa. To, że mam szumy uszne, to jestem przyzwyczajona. No tak, słyszę je. 25 lat już. Nikt nie znalazł przyczyny. Sama tam coś testuję, robię, ale o co chodzi? 2 dni miałam takie coś, jakby święta były i ktoś mi dzwoneczkami dzwonił. Przez 2 dni. No nie umiałam już wyrobić, powiem po prostu, bo to już nie szło wyrobić. Tak głośne to było dzwonienie, jakby ktoś mi dzwoneczkami dzwonił. Świątecznymi. Nie wiem. Może Mikołaj? No tak to wyglądało. Pytam, jak się tu położył koło ciebie, jak mnie drgawki złapały, Wiem. ci powiedziałem, daj mi kocie przykryć. Naraz, niczego. No, tak to Tak było. męcząco. Tak to było. Takie energie idą czasami chwilowe. No. Dużo ludzi ma to cały czas, to my i tak jeszcze mamy szczęście, kurczę, że coś to tutaj blokuje te wszystkie ochrony. No właśnie, no to wiem o tym, to już sama. Naprawdę, kurczę, jak popatrzę niekiedy w maila, to Jazda niesamowita, nie? no naprawdę, kurczę, to nie wiem, to by mi chyba brakło, kurczę, życia, żeby to wszystko odpisać. Każdemu z osobna.
z tego sporu. No też mam przykłady, no Ogromne takie, ilości. że to jednak działa, nie? I to nie są głupoty, to co mówię teraz. No. Przekazuję tak, bo to nie jest ode mnie. Mamy być wtedy dla siebie bardzo delikatni. Mieliśmy ten ogromny impuls, dzięki któremu mogliśmy zobaczyć, co zaczyna zmieniać się na zewnątrz. Zawsze zaczyna się od wnętrza, a potem przechodzi na zewnątrz. Więc mieliśmy ogromny problem, jak przechodziliśmy przez to. To jest pewnego rodzaju scenariusz detoksu. I to właśnie dzieje się z częstotliwościami. Piramidy budowano dość często. Te kamienie unosiły się tam. Częstotliwość sprawiała, że były one podatne na kształtowanie, a powódź błotna była spowodowana częstotliwością i zdarzeniem upłynnienia. Więc pomyśl, co dzieje się z twoim ciałem. Twoje ciało przechodzi modernizację i aby to się stało, wszystko, co nie pasuje już do tej nowej częstotliwości, musi zniknąć. I nie jest to przyjemne uczucie, a ludzie, którzy nie pozwolą na to, aby to nastąpiło, to ci, którzy odchodzą już teraz, tak, albo zwariują. I to jest bardzo trafne spostrzeżenie odnośnie tej zmiany. Więc bądź delikatny wobec siebie i zmian. Można powiedzieć, że płyniemy z prądem. I kiedy na to spojrzycie wszyscy, zapewne zauważyliście, że w ciągu ostatnich kilku dni nie byliście głodni, nie mogliście też nie zauważyć, że nie byliście spragnieni, a jedynie spożywaliście więcej płynów. Może to być dobra woda kokosowa, którą możesz kupić w sklepie, lub elektrolity z cytryny, które możesz dodać do wody, lub sole. I to jest płukanie. Najlepiej odpoczywać w ciszy. Innym pięknym widokiem jest fala na oceanie. Jeśli przyjrzysz się falom i pójdziesz na półwysep i wejdziesz na niego i spojrzysz na nadchodzące fale w seriach, zobaczysz, jak te fale się rozchodzą po oceanie. I to właśnie dzieje się z nami wszystkimi w fizycznym sensie. Te fale rozchodzą się z dołu i z góry z różnymi częstotliwościami, a one nadchodzą. Cóż, co się dzieje, gdy masz prądy krzyżowe, które faktycznie uderzają w siebie w oceanie lub jeziorach, a zwłaszcza w rzekach. Gdy występują prądy krzyżowe, doświadczasz tego rodzaju konwulsji, aż wszystko w końcu się uspokoi. A one zawsze się uspokajają. Zawsze osiadają na skutek wpływów i pór roku. A jedno będzie nachodzić na drugie i w końcu powstanie całość. I właśnie tu jesteśmy teraz. Przechodzimy przez ten tydzień, szczególnie w kontekście masowych ujawnień. Białe kapelusze będą nadal ujawniać masowe informacje. Tam na otwartej przestrzeni jest szeroko. Więc po prostu pozwól, żeby to nastąpiło. Bądź dla siebie łagodny i zauważ, że musisz się trochę więcej nawadniać, a także stosować medytację. To świetny czas, żeby porozmawiać ze sobą i być dobrym dla siebie i innych. Po prostu trzeba się dostosować. Musimy się z tym pogodzić. Nawet twoje własne negatywne emocje mogą wychodzić na powierzchnię częściej niż zwykle, ponieważ trzeba się ich pozbyć. A jeśli pomyślisz o prądzie poprzecznym, co on stworzy? Jak wir, o tak, efekt. Podzieje się to w twoim ciele, bo nadszedł czas, aby te programy zostały wydalone. Nie potrzebujemy programów w stylu jestem ofiarą albo jestem męczennikiem lub oni mają kontrolę, a ja nie. Nie potrzebujemy już żadnego z tych programów.
a niektóre z nich są naprawdę głębokie. Tak więc w zasadzie jesteśmy teraz w pralce. Tak, i to jest również świetna metafora. Prądy poprzeczne, a potem prądy wsteczne. Wiesz, i każdy prąd poprzeczny, szczególnie w basenach. Wiesz, jeśli ktoś kiedykolwiek uprawiał rafting na rwącej rzece, jeśli wpadniemy rwący prąd, na przykład w spływie pontonem, to nas pochłonie, a czasem nie możesz z tym walczyć. Jeśli będziesz się opierać, zostaniesz wciągnięty w wir szybciej, więc bądź pewien, że i tak wyjdziesz z tego obronną ręką i nic nie będziesz musiał się opierać. Jeśli więc czujesz złość i pojawiają się tego typu rzeczy, nie daj tego po sobie poznać w mediach społecznościowych, ani nie wysyłaj ludziom wiadomości tekstowych, ale po prostu powiedz to głośno, do poduszki, na kanapie lub ściany, lub gdy masz domowników, powiedz im, że masz chwilę, ale wszystko jest w porządku, ale po prostu muszę się uwolnić. To teraz prawdziwa podróż i mam wrażenie, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale na pewno wiele się w tym czasie wydarzy. Dlatego jestem bardzo podekscytowana i powiedziałabym, żebyście po prostu dbali o siebie w tym czasie. Wkrocz w swoją moc. To zdecydowanie jest odpowiedni czas na medytację. I to było od Honejce Goldy. Sorry, jak tam trochę poprzekręcałam, albo przystanki miałam, ale to było moje pismo i swojego niestety czasami jak się spieszę i piszę, to ciężko rozszyfrować. To jest chyba rodzinne. Bo ja siebie też nie umiem rozszyfrować czasami. I teraz przechodzimy do części drugiej bajeczek. Spod mchu i paproci. Nattokinaza. Naturalny enzym o obiecujących korzyściach zdrowotnych. Nattokinaza to silny enzym pochodzący z natto, tradycyjnego japońskiego jedzenia wytwarzanego przez fermentację soi z bakterią Bacillus subtilis. Enzym ten zyskał uwagę ze względu na swoje potencjalne korzyści terapeutyczne, szczególnie w zakresie zdrowia układu sercowo-naczyniowego i krążenia. Jedną z kluczowych właściwości nattokinazy jest jej zdolność do degradacji fibryny, białka zaangażowanego w tworzenie skrzepów krwi. Robi to poprzez bezpośrednią hydrolizę substratów fibryny i plazminy, co pomaga rozpuścić istniejące skrzepy krwi i zapobiega tworzeniu się nowych. Ta aktywność fibrynolityczna przyczynia się również do rozbijania mikroskrzepów, maleńkich skrzepów, które mogą upośledzać przepływ krwi, potencjalnie prowadząc do objawów takich jak słabe krążenie, zmęczenie i zamglenie mózgu. Oprócz zdolności rozpuszczania skrzepów, natto, a co za tym idzie nattokinaza, jest bogatym źródłem białka roślinnego, witamin, szczególnie witaminy K2 i korzystnych probiotyków, co czyni je wartościowym pod względem odżywczym produktem spożywczym. Dr Peter McCulloch i dr Judy Majkowicz publicznie zarekomendowali nattokinazę ze względu na jej potencjalną rolę we wspomaganiu rekonwalescencji po problemach zdrowotnych związanych z białkiem z tym, w szczególności i tych obserwowanych po celebrytce po
eliksirowaniu. Uwaga! Nadto kinaza ma działanie rozrzedzające krew i nie należy jej przyjmować w połączeniu z farmaceutycznymi lekami przeciwzakrzepowymi lub rozrzedzającymi krew, ponieważ może to zwiększyć ryzyko nadmiernego krwawienia. Zawsze konsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek schematów suplementów. Od Cosmic Life Force. 7 powodów, dla których woda z miedzią jest najlepiej strzeżoną tajemnicą Ajurwedy. Woda naładowana miedzią pomaga odtruwać organizm, wspomaga trawienie i wzmacnia odporność, jednocześnie naturalnie równoważąc Co ja tam napisała? Nie, to nie napisałam, to tłumaczenie źle zrobiło, wiesz? Aha. 3 dosze pisze, nie wiem. 1. Tego nie zauważyłam w ogóle, nie? No. Oczyszcza organizm, zabija szkodliwe bakterie, poprawia zdrowie serca, równoważy 3 dosze, widzisz, cały czas jest, nie wiem, poprawia blask skóry i zwalcza starzenie się. Czekaj, bo to z Ajurwedy to jest, nie? No. To będzie Vata, Pitta, Kapha. To są 3 takie, jak gdyby to powiedzieć, kurczę, no, osobowości. Typy od człowieka, coś takiego. No. To będzie to. Mhm. Vata, Pitta, Kapha. O tym myślałam. Właśnie ino zapamiętałam ten jeden, bo tak mi dzisiaj przeszło przez to, nie? No i każdy właśnie człowiek, co należy do jednej grupy, to co innego mu pasuje do jedzenia, nie? Tak. To jest to, nie? To jest właśnie w Ajurwedzie, no. Mhm. Ja jestem Pitta. Mhm. Jestem Regina. No nie tak to miałem na myśli. Ja wiem, ale trochę musi być. Ja zawsze coś zrobię, nie wiesz. Sorry. Poprawia blask skóry i zwalcza starzenie się. Wspomaga Dobrze, nie płacz. Czemu płaczesz? Wspomaga funkcję mózgu. Wzmacnia stawy. Produkcja melaniny lub jej lub jej brak jest powodem, dla którego włosy tracą pigment. Miedź jest głównym źródłem mineralnym do produkcji melaniny. Cynk potrzebuje miedzi, która jest równie ważna. Wyczerpuje miedź, jeśli nie jest przyjmowana w sprawie równych ilościach. Jeśli dodasz magnez i selen, otrzymasz bardzo silny środek odtrywający z metali ciężkich. Olej z czarnuszki usunął, i teraz muszę to jakoś zrobić, H.I.V u 59 osób. Stare powiedzenie głosi, że olej z czarnuszki leczy wszystko oprócz śmierci. Jest to naturalna wersja i-ver.me-ty.ny. Ten dziennik został opublikowany w czerwcu 2020 roku. Medycyna prorocza Nigella sativa. Nasiona czarnuszki.
Potencjalne zioło na celebrytkę. Działanie przeciwnowotworowe czarnuszki. Power Immunity to naturalny homeopatyczny wzmacniacz układu odpornościowego wykorzystujący opatentowaną formułę naukowo skoordynowaną w ramach infuzji energii zerowej, aby stymulować naturalny system obronny organizmu. Zasadniczo zabija wszystkie wirusy w organizmie. Olej z czarnuszki X Power Immunity od Cosmic Life Force. I teraz od Laury Abolli. To jest to, co ludzkość musi sobie jeszcze uświadomić, z czego dokładnie jesteśmy zrobieni. Zostaliśmy zaprogramowani i poddani praniu mózgu, abyśmy uwierzyli, że jesteśmy słabi, ale jesteśmy silni i odporni. Byliśmy przekonani, że jesteśmy bezsilni, a przecież jesteśmy potężni i silni. Kłamano nam na temat naszej własnej biologii, by sprawić, że poczujemy się słabi, ale jesteśmy odporni i potrafimy się sami leczyć. Powiedziano nam, że nie ma nic poza tym, co fizyczne, że jesteśmy tylko śmiertelnikami odbywającymi krótką podróż, ale jesteśmy wiecznymi duszami. Oszukano nas we wszystkim, w naszej naturze, historii, kreatywności, celu, nieskończoności, związku, energii, miłości, ale największym kłamstwem, największym oszustwem, najgorszą błędnością ze wszystkich było przekonanie nas, że Bóg nie jest w nas, że nie jesteśmy stworzeni z Jego istoty, że nie jesteśmy jednością w pochodzeniu, że jesteśmy niczym zamiast wszystkiego, że jesteśmy kroplami w oceanie zamiast całym oceanem w kropli. Czas uświadomić sobie, kim jesteśmy i z czego jesteśmy zrobieni i zacząć działać zgodnie z tym. Moc i miłość Boga jest w nas. Nie ma niczego, czego nie moglibyśmy zrobić. Od Laury Abolli. I teraz jeszcze jedno. Życie jest bolesne i pokręcone. Komplikuje się w najgorszych momentach i czasami nie masz pojęcia, dokąd iść ani co robić. Rzeczy, które nas ranią, to rzeczy, które czynią nas silniejszymi. Czasami, gdy tracisz drogę, odnajdziesz siebie. Gdy zaczniesz zwracać uwagę na rzeczy, za które jesteś wdzięczny, zaczniesz tracić z oczu rzeczy, których ci brakuje. Bądź pozytywny. No, Tak. ja. Tak. Trzeba być pozytywnym, dokładnie. A nic nie dzieje się bez przyczyny, jak to zawsze mówię. Zawsze jakaś przyczyna jest, się Tak. coś dzieje. Czasem ci życie chce coś pokazać, cię chce naprowadzić na pewien kurs. Rozsiewajcie radość, bądźcie w dobrych humorach. Sebastian już jest w dobrym humorze, nie? Zostałem pitą. Nie przechściła. Sam się przyznałeś do tego. Oj ty. Dobra, to dzięki wam. Wdzięczność również Tak. Tobie, wszystkim, Świetny czas za całej obejrzenie. naszej godzince, Tak. Dobrze. za to, żeście nas wysłuchali. Rozsiewajcie miłość, radość. Tak.
Zmieniajmy ten świat, tak powiem. I idźmy Ładnie. do tego, który już jest, tak powiem. Znajdźmy się w nim, zmieniając siebie. No. Czego? Kochamy was. Pa, pa. Dzięki wszystkim za zobaczenie. Miłego dzionka wam życzę. Zostawcie po sobie paluszek do góry, komentarz. Będzie nam miło. Trzymajcie się. Hej, pa. Hej, Pa. do usłyszenia.